W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać paznokcie w kształcie migdał gotycki. Objaśnimy schemat kształtu oraz jak prawidłowo podłożyć pod niego formę. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Natalka Trefon. Cześć. Nasza gwiazda z Tarnowskich Gór przyjechała po to, żeby pokazać... Migdał gotycki. Zaczynamy! Na opracowany naturalny paznokieć zaaplikujemy Acid Free Primer. Do przedłużenia użyjemy fioletowych form. Żel Take Your Time posłuży nam jako baza i szkielet. Paznokcie zbudujemy Easy Shape Light Rose'em, a jako kolor użyjemy bazy mineralnej Sophisticated. W skórki wmasujemy Keratin Shea Elixir o zapachu Seven Heaven. Nabłonki oczyścimy za pomocą frezu numer 9 oraz odsuniemy nim skórki. Naturalny paznokieć oraz powierzchnię żelu opracujemy pilnikiem o gradacji 180 na 240. Do przygotowania naturalnej płytki i wygładzenia powierzchni użyjemy polerki wyrównującej o gradacji 180 na 220. Skórki odsuniemy kopytkiem. Szkielet oddzielimy za pomocą narzędzia dwustronnego Mixing Tool. Do rozłożenia żelu użyjemy pędzelka Gel Brush numer 4. Idealną linię światła uzyskamy za pomocą pędzelka Master Nail Art 007. Pierwszy krok – dezynfekcja swoich dłoni, założenie rękawiczek i dezynfekcja dłoni klientki. Przygotowanie naturalnej płytki pod przedłużenie zaczynamy od odepchnięcia skórek. Przy pomocy frezu numer 9 odsuwamy skórki ruchem podpychająco-wymiatającym. Pracujemy na obrotach 18 000 od prawej do lewej na płasko do powierzchni płytki. Zmieniamy obroty w drugą stronę i delikatnie oczyszczamy powierzchnię skórki. Przed użyciem pilnika należy stępić jego krawędzie, ponieważ są ostre jak nóż. I nadszedł moment skrócenia wolnego brzegu. Zazwyczaj skraca się go o około 1 mm, ale Natalia będzie go skracać tak mocno, jak tylko się da. Będzie to wykonywać pilnikiem o gradacji 180 na 240. Polerką wyrównującą matujemy płytkę, poruszając się od strony skórek w dół wolnego brzegu, aby nie naruszyć struktury paznokcia naturalnego. Odpylamy pył naszym niezawodnym Ice Cream Brushem. Zanim przejdziemy do pracy żelem, objaśnimy schemat przedłużonego paznokcia. Musimy pamiętać, że w migdale gotyckim krawędzie idą na prosto do krawędzi naturalnego paznokcia, następnie wznoszą się do apeksu, który będzie delikatny. Wolny brzeg ścinamy pod kątem mniej więcej 45 stopni. Formę podkładamy tak samo, jak w przypadku migdała klasycznego. Gdy już mamy płytkę opracowaną, przechodzimy do podłożenia formy i pierwsza porada Natalki jest taka, żeby nie usuwać w tym momencie tej zabezpieczającej warstwy, żeby forma nam się nie kleiła do naszych rękawiczek. Rozcinamy perforację, wyrywamy kółeczko, dzięki czemu możemy przymierzyć i dociąć odpowiednio formę. Wycinamy i dopasowujemy do wolnego brzegu paznokcia, delikatnie naginamy formę tak, aby pasowała do kształtu naturalnej płytki. W przypadku tego paznokcia nie trzeba nic docinać ani podcinać, ale Natalia preferuje nacinanie boczków formy, ponieważ dzięki temu może uzyskać ładniejszy tunel przy wolnym brzegu. Pamiętajmy, aby formy zawsze nacinać w miejscu, w którym jest punkt wzrostu paznokcia naturalnego. Zaznaczamy delikatnie nożyczkami do formy miejsce nacięcia i tniemy. Nie za krótko, gdyż wtedy nie spełni ono żadnej funkcji. Czas na przygotowanie naturalnej płytki. Zwijamy wacik w rulon i przemywamy fioletowym cleanerem powierzchnię płytki, następnie aplikujemy primer bezkwasowy, tak jakbyśmy malowali lakierem do paznokci. Czas na podłożenie formy. Teraz możemy odkleić formę od papierka i delikatnie wsuwamy formę pod paznokieć, odchylamy górne listki i przyklejamy. Następnie łapiemy od spodu i zaklejamy równiutko dolne listki formy. Niektórym osobom może być łatwiej podłożyć formę, kiedy te pierwsze listki zakleimy poza paznokciem. Zanim przystąpimy do całkowitego domknięcia formy, musimy sprawdzić docelową długość. Na tej podstawie będziemy wiedzieć, na którym numerku mamy tę formę zamknąć. Przykładamy jeden paznokieć do drugiego, skórka do skórki. W ten sposób sprawdzamy, jaka będzie długość naszego paznokcia. Teraz wiemy, że będzie to numer 4. Kiedy chcemy uzyskać piękny, wąski tunel, to wtedy zaciskamy naszą formę 2 numerki za docelową długością. Na pewno słyszeliście, że do migdała zamykamy 2 do 3 numerków za docelową długością i tak, to prawda, ale skoro Natalka radzi, żeby 2 i nie więcej, to po prostu posłuchajmy tej porady i zobaczymy, jak nam wyjdzie ten paznokieć. Na pewno nie możemy zacisnąć tej formy mniej niż 2 numerki, bo wtedy owszem, tunel wyjdzie wąski, ale sam paznokieć szpiczasty i nieładny.
Z kolei, jeżeli zrobilibyśmy takie 3 numerki za docelowym kształtem paznokcia, to tunel wyjdzie nam nieco szerszy niż planujemy w tym kształcie. Zamykamy formę na numerku 6, domykamy listki numer 2 i 3 oraz formę od spodu, aby była stabilna. Następnie sprawdzamy kąt podłożenia formy. Odwracamy rękę w naszą stronę i sprawdzamy, czy biegnie zgodnie z osią palca. Musimy pamiętać, aby środek formy, tam gdzie jest ta przerywana linia, znajdował się na środku płytki i zgodnie z osią palca. Nakładamy bazę. W tym celu użyjemy żelu Take Your Time, który w swoim składzie posiada substancję poprawiającą adhezję do płytki paznokcia, dzięki czemu możemy go używać wymiennie z bazą. Rozprowadzamy minimalną ilość produktu, tak aby na powierzchni nie powstała gładka tafla. Te delikatne rowki, które powstały po matowieniu płytki, muszą być widoczne. Jeśli zdarzy się, że produktu będzie za dużo, wycieramy pędzelek o czysty wacik i suchym pędzelkiem ściągamy nadmiar żelu, jednocześnie wcierając pozostałą ilość w płytkę. Następnie nabieramy ciut większą kulkę, nakładamy na formę i tworzymy szkielet. Dojeżdżamy do wolnego brzegu, pamiętając, aby wypełnić wszystkie zakamarki. Pracując w powietrzu, delikatnie rozkładamy szkielet na formie, starając się od razu uzyskać kształt docelowy. Utwardzamy w lampie Multi-LED przez 30 sekund. Narzędziem dwustronnym Mixing Tool będziemy ściągać formę. Pomoże nam oddzielić szkielet od formy bez uszkodzenia go. Delikatnie, prawie tak jakbyśmy chcieli odkroić szkielet od formy. Następnie bardzo delikatnie ściskamy samą formę i odklejamy z palca. Bardzo ważne, aby zawsze ściągać formę w dół, nigdy do góry, aby nie podważyć i nie złamać szkieletu. Tak prezentuje się szkielet naszego paznokcia, tunel oraz grubość. Do budowy użyjemy żelu Easy Shape Light Rose. Zaczynamy od stworzenia tzw. warstwy poślizgowej, która pozwoli nam na dużo łatwiejsze rozłożenie większej kulki produktu. Nakładamy cienką warstwę, dojeżdżając do skórek. Dzięki temu dużą kulką nie musimy dojeżdżać blisko wałów okołopaznokciowych. Tym samym zmniejszamy ryzyko zalania ich. Nabieramy kulkę o średnicy mniej więcej 1/3 długości paznokcia i zrzucamy w miejsce apeksu. Pędzelek trzymamy pod kątem 45 stopni do powierzchni paznokcia i delikatnym ruchem pulsacyjnym rozkładamy materiał. Nie zatapiamy pędzelka zbyt głęboko w materiale, ponieważ zamiast równej powierzchni będziemy mieć wgłębienia. Zresztą mogą też się pojawić bąbelki powietrza, ich również nie chcemy, ponieważ po utwardzeniu i wypiłowaniu bąbelki przeradzają się w dziury albo takie mini małe mikrodziurki, tego też nie chcemy. Dlatego pamiętajcie, nie za głęboko, z umiarem. Żelami galaretkami zawsze pracujemy bardzo powoli, ponieważ nie lubią one chaotycznych ruchów. Pulsując delikatnie na powierzchni produktu, dojeżdżamy do górnej powierzchni paznokcia. Pracując od lewej do prawej, rozkładamy materiał na całej długości przedłużonego paznokcia. Gdy zauważymy, że zabraknie nam produktu, dobieramy mniejszą kulkę i dokładamy w miejscu, w którym skończyliśmy. Następnie patrzymy na paznokieć z profilu i tak jakbyśmy chcieli zetrzeć coś gumką do ścierania, poruszamy pędzelkiem od góry do dołu. Dzięki temu ruchowi stworzy nam się taka niteczka, w którą będziemy układać produkt, aby mieć jak najmniej piłowania. Za każdym razem cofamy pędzelek o milimetr i wracamy, aż dojedziemy do drugiej ściany bocznej. Utwardzamy w lampie Multi-LED przez 60 sekund. Warstwę lepką przemywamy cleanerem Wipe Off. Piłowanie zaczynamy od wstępnego kształtu. Będziemy pracować pilnikiem o gradacji 180 na 240, delikatniejszą stroną, która pozwoli nam jednocześnie wygładzić powierzchnię. Patrząc na paznokieć z górnej perspektywy, musimy uzyskać kształt migdałka. Trzymamy pilnik równolegle do osi palca, przykładamy do lewej ściany bocznej, następnie delikatnie bujamy pilnikiem, przechodząc do drugiej ściany. Mając wstępnie przygotowany kształt, przechodzimy do wypiłowania krawędzi. Patrzymy na paznokcia z bocznej perspektywy, podkładamy pilnik pod krawędź, delikatnie nie bujając pilnikiem. Musimy pilnować, by piłować cały czas prosto. Trzymamy pilnik delikatnie pod kątem do środka paznokcia, łatwiej wtedy uzyskać prostą i równą krawędź. Dorównujemy krawędź na równo z krawędzią naturalnego paznokcia. Wykonujemy krótkie i szybkie ruchy. Robiąc długie, łatwiej zepsuć krawędzie, nadając im półokrągły kształt. Przechodzimy do drugiej strony i piłujemy dokładnie w ten sam sposób. Krawędzie są jak, chciałoby się powiedzieć, siostry bliźniaczki, ale nie. Nie. Są jak klony. One muszą być identycznie wypiłowane, muszą być dokładnie takie same.
Jeśli chcemy sprawdzić, czy są takie same, podkładamy na przykład czarną rękawiczkę z prawej strony, następnie delikatnie obracamy paznokieć. W tym przypadku możemy zobaczyć, że w tylnej krawędzi widzimy najpierw jej przednią część. To znaczy, że są nierówne i musimy je poprawić. Następnie przechodzimy do kroku, który wyróżni nasz kształt od migdała klasycznego. Przykładamy pilnik od spodu pod kątem 45 stopni i ścinamy wolny brzeg. Patrzymy od dołu. Sprawdzamy, czy nasze rożki są dokładnie w tym samym miejscu po obu stronach, bo tutaj też musi być kopia lustrzana. Przechodzimy do wyrównania upper arch. Przykładamy pilnik od skórek pod delikatnym kątem, który stworzy apex. Wyrównujemy cały górny łuk. Nie odrywając pilnika, przechodzimy przez całą długość paznokcia, aż uzyskamy pożądany efekt. Aby wypiłować ściany boczne, przykładamy pilnik od góry i delikatnie półokrągłymi ruchami wyrównujemy. Następnie przechodzimy do drugiej połówki, wykonujemy dokładnie te same ruchy co poprzednio. Sprawdzamy linię włosa i jeśli jest taka potrzeba, dopracowujemy grubość. Musi być ona równomiernie opiłowana. No i przyszła pora na wymasowanie, to znaczy wygładzenie powierzchni paznokcia. Sięgamy po buffer o gradacji 220. Albo, nie wiem czy wiecie, można też wygładzić powierzchnię paznokcia pilnikiem o gradacji 180 na 240. Bierzemy tą delikatniejszą stronę i okrężnymi ruchami delikatnie, z uczuciem gładzimy i będziemy wtedy mieli podobny efekt jak przy bufferze. Do wygładzenia powierzchni naszego paznokcia użyjemy tym razem polerki, ponieważ równocześnie wygładzimy skórki naszej klientki. Powtarzamy podobne ruchy, tak jak w przypadku wyrównania ścian bocznych pilnikiem. Miękkim pędzelkiem odpylamy pył. Kopytkiem odpychamy delikatnie skórki. Ten ruch jest bardzo ważny, ponieważ łatwo uszkodzić macierz. Powinniśmy unikać ruchów, w których możemy przeciąć skórkę oraz nie wpychamy kopytka zbyt głęboko. Nie naciskamy na płytkę, tylko delikatnie podważamy do góry. Następnie bufferem podnosimy delikatnie skórki do góry, dzięki temu wygładzamy ich powierzchnię oraz usuwamy zrogowaciałą część. Nasz kształt jest gotowy. Klientka wybrała Natural Look, więc jako kolor i top posłuży nam baza mineralna Sophisticated. Ponieważ baza mineralna jest produktem 3 w 1, to nie musimy nakładać topu na błyszczającego, ponieważ już go nałożyliśmy, kiedy nakładaliśmy jedną warstwę koloru. Fajne są takie produkty. Fajnie się nimi pracuje i na pewno warto mieć kilka odcieni bazy mineralnej w swoim asortymencie, no bo to skraca czas pracy nawet do 30 minut. Nie widzieliście? Tutaj jest odcinek, jak pracować bazami mineralnymi. Koniecznie obejrzyjcie. Jest pięknych 8 kolorów, z czego 2 mają drobinki, jedne złote, drugie srebrne. Wszystkie są w kolorach nudziakowych. No cud miód malina. Dla dziewczyn, które lubią delikatny efekt, to jest naprawdę super produkt. Pokrywamy cały paznokieć bazą, trzymając pędzelek na płasko do powierzchni paznokcia. Aby uniknąć smug, staramy się nie dociskać pędzelka. Pamiętamy również o dojechaniu do strefy skórek. Gdybyśmy trzymali pędzelek prostopadle, naciskając go, zebralibyśmy cały pigment, a przecież nie chcemy tego zrobić. Poza tym powierzchnia nie byłaby równa i jednolita. Jeśli chcemy uzyskać ładną linię światła, musimy nałożyć więcej produktu. Wtedy łatwiej będzie nam rozłożyć całość równomiernie. Jeśli jednak nie uda nam się od razu równo ułożyć bazy pędzelkiem z butelki, wtedy chwytamy pędzelek do zdobień Master Nail Art 007. Prowadząc długie ruchy po całej długości paznokcia, uzyskujemy idealną taflę. Jeśli na końcówce paznokcia zbiera się nadmiar produktu, odwracamy pędzelek w drugą stronę i nadmiar zbieramy do góry w stronę skórek. Utwardzamy w lampie Multi-LED przez 30-60 sekund. Gdy paznokieć ostygnie, po około 1 minucie, przy pomocy wacika przemywamy warstwę lepką cleanerem Super Shine Effect. Gdybyśmy przemyli paznokieć za wcześnie, powierzchnia mogłaby się zmatowić lub połysk byłby krótkotrwały. Tak prezentują się paznokcie w kształcie gotycki migdał w wersji Natural Look. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o migdale gotyckim. Czy podobał się Wam ten kształt? Czy będziecie go wykonywać na swoich dłoniach? I jaki jeszcze kształt chcielibyście zobaczyć na tym kanale? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!